W Krościcku biblioteka jakoś nieodzownie kojarzy mi się z panią Adelą Młynek. Ale zanim dopuścimy pani Adela do głosu, żeby nam opowiedziała o bibliotece za jej czasów, musimy coś powiedzieć o początkach czytelnictwa w Krościcach. Początki publicznego czytelnictwa w Krościcach to lata 90. XIX wieku. W Gazecie Opolskiej z 1891 roku cytujemy, że do redakcji doszło pismo z Krościc podpisane przez 34 mieszkańców z prośbą o pomoc w założeniu polskojęzycznej czytelni ludowej. 10 lat później ta sama gazeta informowała, że założono w Krościcach jakieś 10 lat temu biblioteka z polskimi książkoma, jednak nie znalazła uznania. Cytat. Z początku było choć kilku ludzi, którzy wypożyczali książki, lecz po paru latach i w nich zapał zastygł. Na początku XX wieku w rejencji opolskiej masowo powstawały Volksbiblioteki, czyli finansowane przez państwo biblioteki ludowe. W jednym z dokumentów znajdujących się w Staatsbibliothek zu Berlin, nawet ich statystyka z lat 1903-1905 właśnie takich bibliotek ludowych. Ta idzie wycytać, że 13 listopada 1905 roku taka biblioteka powstała też w Krościcach. Bibliotekarzy był Hauptlehrer Hiller. Na stanie było 125 pozycji, a liczba czytelników wynosiła 126. W okresie międzywojennym istniała też polska biblioteka. Nowiny codzienne informowały 13 lutego 1925 roku, że w Krościcach istnieje biblioteka, z której jednak ludzie bardzo mało korzystają. Biblioteka powstała w 1923 roku i liczyła przeszło 200 książek. Wypożyczać je szło u pana Józefa Kośnego pod Lasy i u pana Szymona Kośnego przy kościele. Tak to wyglądało za Niemca, a o czasach powojennych opowie no pani Adela. Jak się w ogóle to zrobiło, że pani zaczęła pracować w bibliotece? Jak zdałam maturę w 1968 roku, to w maju, a potem 1 lipca zaczęłam pracę w Gromadzkiej Bibliotece, Gromadzkiej Radzie Narodowej w Chruścicach, bo kiedyś tak było. I zaczęłam 1 lipca, a 1 września tam była sekretarz pani Kraczkowska i ona to kiedyś prowadziła bibliotekę z mężem i ona mnie bardzo namówiła, żeby ją to wzięła biblioteka, bo sobie do zrada. I ją to przyjęła 1 września 1968. Gdzie była siedziba biblioteki? No była siedziba tam, gdzie straż. Tam była remiza, a do góry była świetlica kiedyś, tam był pierwszy telewizor, tam się ludzie spotykali i potem ją tam robiła w bibliotece, a na dole była placówka Ormo. Jak remizę tu wybudowali, to potem tam zlikwidowali i na dole to wszystko zrobili, na dole biblioteka, czy ją z niej musiała po schodach i tylko już było na dole wszystko, nie? I była większa biblioteka, bo to no był jeden pokój, nie do góry. Ile było książek w bibliotece? Na początku, jak pani zaczęła pracować i potem z biegiem lat? Ile było początkowo trudno, ale potem ją miała przeszło 30 000 książek. A ile było czytelników? Tak na przestrzeni tych lat, jak pani pracowała. No to potem już miała i przeszło 300 czytelników. Istniała jeszcze odrębna biblioteka dla mniejszości niemieckiej, tego naszego koła DFK? Tak, była. I gdzie oni mieli te swoje? No na plebanii tam, nie na starej plebanii. No w Chruścicach była biblioteka w jednej szkole, w drugiej szkole. Była ta biblioteka wiejska, publiczna i była biblioteka mniejszości niemieckiej. Nie, tak. 1 lutego, czy któregoś tam mnie dyrektor Kasprzak zwolnił, a Jobych miała 1 września 50 lat pracy w bibliotece. Aktualnie bibliotekarką w Krościcach jest pani Ania Kwosek. Ania, od kiedy tutaj pracujesz? Od kiedy jesteś tu w bibliotece? Od 1 maja 2021 roku. Jaki jest tam książek na dzień dzisiejszy? 18 200. Ile aktualnie w Krościcach jest ludzi, którzy systematycznie korzystają z biblioteki? Systematycznie korzystają z biblioteki 136 osób. Tutaj widzę po prawej stronie jakiś ciekawy zakątek dla dzieci. Tam dzieci przychodzą i mogą sobie, jeżeli chcą, to są kartki, oni tam zawsze drukują
i sobie rysują jakieś rysunki, nie rozpowiedzą mi, co dokładnie by chcieli, to im wezmę i wydrukuję i wtedy mogą sobie rysować. Mam młodzież tu, która przychodzi i to jest na przykład o książkach opowiadamy albo coś takiego. Pierwsze spotkanie było gdzieś 1,5 roku temu, może trochę więcej. Chciała tak roz na 3 miesiące, ale im się spodobało i oni chcą mieć roz w miesiącu. Różnie to jest, bo są to już maturzyści, także no, nie zawsze mają czas, ale zawsze przyjdą, pogadają i na pewno nie wychodzą po 5 minutach, tylko godzina, półtorej.